notice, if we're really observing carefully, that there's always a kind of sensation associated with our anger or our desire or indifference, etc. Jak będziemy patrzeć uważnie, to zobaczymy, że zawsze jest jakieś wrażenie zmysłowe związane z różnymi emocjami, właśnie gniewu, pożądania, obojętności itd. And so without getting caught away by the mental drama associated with that emotion, if we can focus upon the sensation associated with that, it can help. Jeżeli nie rozpraszamy się przez taki jakiś psychiczny dramat związany z tymi emocjami, ale skupimy się tylko na samym tym wrażeniu zmysłowym, to może bardzo pomóc. But you have to try it in order to notice that. Ale żeby zauważyć, trzeba próbować. Of course, if we don't do that, then it doesn't work. Oczywiście, jeśli tego nie robimy regularnie, to nie działa. So a lot of times it's hard. Więc często jest trudno. Because we're more whenever we have strong emotions, Bo zawsze, kiedy mamy silne emocje, there's always a kind of drama associated with that. Zawsze rozgrywa się wokół tego jakiś taki dramat. And we get very attracted by the storyline around that drama. I bardzo jakby przyciąga nas ta fabuła wokół tego. In fact, we can spend our whole lives just with the drama. I całe życie można w ten sposób spędzić. And then the whole life just disappears with that. I ono po prostu znika. Yeah. Now, from the point of view of Buddhist sutra, z perspektywy sutry buddyjskiej, so emotions are, we said, are considered something like enemies because they block spiritual growth. Uważa się emocje za wrogów, ponieważ blokują rozwój duchowy. And they fuel one's continual rebirth in this transmigration or in samsara. I stają się paliwem, które napędza to odradzanie się w samsarze. They are thought of as something that needs to be removed or purified. Uważa się je za coś, co trzeba usunąć lub oczyścić. When we come to Buddhist Tantra, kiedy mówimy o tantrach buddyjskich, emotions are not thought of so much as a poison. Tutaj emocji nie uważa się już tak bardzo za truciznę. Like something to be avoided. Nie za coś, czego trzeba unikać. But they become methods for skillfully developing wisdom. Ale stają się one metodami zręcznego rozwijania mądrości. But unless we've developed these kinds of muscles of awareness and presence, ale jeśli nie rozwinęliśmy wcześniej tych mięśni przytomności i uważności, that it's really difficult to understand what that means. To naprawdę trudno zrozumieć, o co tu chodzi. But in general, the essential point is that now we're no longer carried away by the storyline or the drama of that the emotion is embedded in. Ale generalnie chodzi o to, żeby już, że już nie niesie nas właśnie ta opowieść, ta historia, ten dramat, w który jest wpisana ta emocja. We're just recognizing the raw energy of that emotion. Rozpoznajemy taką surową energię tej emocji. And that's the raw energy of that emotion is what we're using to transform. I właśnie tej surowej energii używamy, żeby ją przekształcić. So nobody's going to be able to do this unless they've actually done certain kinds of practices. Nikt nie jest w stanie tego dokonać, jeśli nie robi określonych praktyk. Yeah, so one has to be introduced to these kinds of methods of practice. Trzeba być wprowadzonym w tego typu metody praktyki. They require certain kinds of visualization and repetitions of mantras. One wymagają określonych wizualizacji, powtórzeń mantry. And through those processes, one trains oneself in transforming or into the display of the deities of the deity. W taki sposób uczy się przekształcać przejaw bóstwa. Yeah. Then one develops this kind of confidence in one's transformation. Kiedy się już rozwinie takie zaufanie do tej metody przekształcenia, then it's the case that emotions don't need to be abandoned, that we can actually we can use them.
Dopiero wtedy tych emocji nie trzeba porzucać, można je wykorzystać. So this full array of emotional content arises as now as an experience of wisdom. I tutaj całe to spektrum emocjonalnych treści powstaje teraz jako przejaw mądrości. Not just as some, fantastic idea, Nie tylko jakaś fantastyczna, nie tylko jako fantastyczna idea, but as something as a genuine kind of experience. ale jako takie rzeczywiste doświadczenie. So all thoughts, all vibrations, all appearances, everything that we make contact with, what we call all phenomena, Wszystkie myśli, wszystkie zjawiska, wszystkie wibracje, wszystko z czym mamy kontakt, co nazywamy właśnie zjawiskami, they manifest as this kind of enlightened dimension. przejawiają się jako ten oświecony wymiar. All of our vision, our ordinary vision, Cała nasza ta zwykła wizja, which we consider somehow to be impure, którą jakoś uważamy za nieczystą. that all those things that we accept and which we reject, Wszystkie te rzeczy, które akceptujemy i now odrzucamy. all of this is transformed into a luminous dimension. Wszystko to przekształca się w taki świetlisty Luminous wymiar. doesn't mean now we're seeing lights everywhere. A świetlisty to nie znaczy, że nagle zaczynamy wszędzie widzieć światła. Luminous means that now we're separating, we're able to drop the conceptual overlay that we've placed upon our karmic vision and that we've become habitually accustomed to, and that we encrust all our experience in, and now as that drops away, there is a kind of sense of luminosity. Ale to oznacza, że jakby jesteśmy w stanie odrzucić całą taką skorupę naszych koncepcji i myśli, jakie narzucamy na rzeczywistość, i kiedy to odpada, widzimy właśnie to, co jest w sensie świetlistości. So our ordinary vision, which is centered around the project of the ego, Ta nasza zwykła, codzienna wizja, która ogniskuje się wokół projektu ego. we say that this is blinded by ignorance. Mówimy, że jest zaciemniona niewiedzą. And what that ignorance is the function which separates subject and object. A ta ignorancja w tym wypadku oznacza taką funkcję oddzielania podmiotu od przedmiotu. It projects otherness. Projektuje Otherness, I na don't zewnątrz jakby to, że coś jest inne. What is me and what is not me. Na zasadzie, co jest mną, a co nie jest mną. So then we have this sense of duality. Wtedy powstaje to poczucie dualizmu. And then as a result of this kind of duality, then the emotions arise in this in a fivefold manner. I w rezultacie powstaje te 5 różnych emocji. Yes, this is a little bit what we said before, but slightly different. To jest mniej więcej to, co już wcześniej było powiedziane, ale trochę inaczej. So once there's this duality or this separation, then hatred arises towards what we reject and attachment for what we desire. Kiedy powstanie to oddzielenie, ta dualność, wtedy powstaje też gniew wobec tego, co odrzucamy, i przywiązanie wobec tego, czego chcemy. So you have this sense of duality right in the center, let's say, and then you have hatred over here and attachment over there. Powiedzmy, że w centrum mamy to poczucie dwoistości, dualizmu, i po jednej stronie mamy gniew, po drugiej przywiązanie. And then hatred and attachment, each of them have two brothers. I gniew i przywiązanie, każdy ma po dwoje rodzeństwa. So these two brothers, we call them jealousy and pride. Nazywają się zazdrość i duma. So hatred, how is jealousy related to hatred? Jak się zazdrość wiąże z gniewem? When we're confronted by those who appear to be more, who have more, or who appear to be more powerful. Kiedy stajemy wobec tych, którzy wydają się mieć więcej władzy, być bardziej potężni. How is jealousy related to attachment? Jak zazdrość wiąże się z przywiązaniem? When others get what we want. Kiedy inni dostają to, czego my chcemy. So now, as far as the brothers of anger are concerned,
Teraz jeśli chodzi o braci gniewu, So pride is related to anger when we are confronted with those who we consider weaker or whom we disdain, who we don't like. Duma wiąże się z gniewem, kiedy widzimy takich, których uważamy za słabszych, ale ich nie lubimy. Who we feel superior to, in other words. Czujemy się wobec nich kimś lepszym. And then pride is related to attachment when we somehow we're successful in procuring our heart's desire. A duma łączy się z przywiązaniem, kiedy udaje nam się spełnić takie pragnienia nasze. And finally, there is this ignorance as a kind of emotional passivity, indifferent towards everything that seems unimportant. A na końcu jest ignorancja jako emocja, czyli taka bierność wobec wszystkiego, co wydaje się mało ważne. So without abandoning anything, these five emotions, they serve as what we call like ego's warriors. Te 5 emocji służy jako tacy właśnie wojownicy ego. And they in Tantrism, the main subject is the transformation of these emotions into wisdom. A w tantryzmie głównym tematem jest właśnie przekształcenie tych emocji w mądrość. So when we no longer project the idea of enemy upon what is other, kiedy już dłużej nie projektujemy na tego innego, tego wyobrażenia, że to jest wróg, then anger and hatred become like wisdom. To ten gniew i nienawiść stają się jak mądrość. When we no longer project inferior upon what is other or superior upon oneself, kiedy już dłużej nie projektujemy, że my jesteśmy kimś wyższym, lepszym, a ktoś inny jest kimś gorszym, then pride is total equality. To duma zmienia się w całkowitą równość. And then no longer clinging at what appears to be other, no longer clinging at what we think is other. Kiedy nie ma już lgnięcia do tego, że co myślimy, że jest innym. Attachment is transformed into wisdom that distinguishes all the features of or particular features of any object, discriminates very clearly. To przywiązanie staje się taką mądrością, która bardzo wyraźnie rozróżnia wszystkie cechy każdego obiektu. And then when we're no longer threatened by the power and accumulation of others, jealousy is like the wisdom that can accomplish everything. A kiedy już when we're no longer threatened by the power or accumulation of others. Kiedy już nie czujemy się zagrożeni taką mocą, władzą czy jakimiś nagromadzeniami pozytywnymi innych, to zazdrość zmienia się w taką zdolność osiągania wszystkiego. And then when we do not remain passively indifferent to our dualistic vision, that which is based upon subject and object. A kiedy nie pozostajemy dłużej tak pasywnie, obojętni wobec tej naszej dualistycznej wizji, we call this ignorance. Czyli tego, co nazywamy ignorancją. Yeah, becomes the wisdom of recognition of the empty potential of all phenomenon. Staje się to mądrością rozpoznania pustej potencjalności wszystkich zjawisk. So it doesn't really matter if we understand how each emotion can be associated with each of these wisdoms. To nie ma większego znaczenia, czy rozumiemy, jak każda z tych emocji wiąże się z każdą z tych mądrości. These are just very conceptual equations. They're very conceptual equations. To są takie konceptualne równania. The main point here is that each emotion is stripped bare of any kind of conceptual crust. Tutaj chodzi o to, że każda z tych emocji jest jakby obdarta z koncepcji. We've developed this kind of naked observation. Rozwijamy taką zdolność takiej nagiej obserwacji. And we've developed that by cultivating our presence. I rozwijamy to, kultywując naszą przytomność. And being able to apply a kind of presence which is not based upon hope or fear.
I jesteśmy w stanie jakby rozwijać tą przytomność, nie bazując na nadziejach i lękach. So when we're no longer conditioned by emotion, Kiedy już dłużej nie uwarunkowują nas emocje, then it can become something very useful. może to się stać czymś bardzo użytecznym. Yeah, it's like when emotions are conditioning us, they are like a ruthless master. Kiedy warunkują nas emocje, to one są jakiś taki bezwzględny mistrz. Something like a whip that keeps punishing us. Ktoś taki okrutny, kto nas ciągle karze. But when we are governing our emotions with awareness, ale kiedy to my zarządzamy, poprzez obecność zarządzamy naszymi emocjami, then they can become a powerful method of transformation. Mogą one stać się potężną metodą przekształcenia. If we learn these kinds of very special methods. O ile nauczymy się tych bardzo wyjątkowych metod. So learning this means being introduced to one's nature somehow. Uczenie się tego wiąże się też z wprowadzeniem we własną naturę. That means being introduced to what we call Vajra nature. Wprowadzonym w naturę Vajry. That one receives by being introduced by a master through a proper initiation. Otrzymuje się to od mistrza poprzez odpowiednią inicjację. Then what we're being introduced to is that this nature can manifest purely as wisdom or something impurely as our dualistic vision, which separates I and other. I ta wizja może manifestować się czysto jako mądrość lub nieczysto jako nasza dualistyczna wizja. So once we've been introduced to that and we've been introduced to this display of wisdom, that means to this particular deity that we're being initiated and for which we're receiving the initiation. Kiedy już jesteśmy w to wprowadzeni, mamy inicjację do określonego bóstwa, na które będziemy praktykować. Yeah. Then after we receive that, then we can actually begin to it becomes our job to like actually practice that. To naszym zadaniem jest rzeczywiście praktykować to. And practicing that means we learn how to transform through our own imaginations and meditation. We learn how to transform our relative dimension into this wisdom display. I dzięki temu uczymy się przekształcać nasz relatywny wymiar w ten przejaw mądrości. And once we've learned how to do that, practicing quite seriously for over some little bit of period of time. Jeśli nauczymy się tego, praktykując dość poważnie przez dość długi czas, and then it becomes a very kind of spontaneous reaction just to transform into the dimension of that deity. Staje się to taką spontaniczną reakcją, to przekształcenie w wymiar tego bóstwa. And we recognize that as a wisdom display. Rozpoznajemy w tym przejaw mądrości. Then it becomes possible to, on a later, further stage of practice, to be able to transform on a deeper level. I na dalszym etapie praktyki jesteśmy w stanie się przekształcać na trochę głębszym poziomie. Yeah, where all the phenomenon of body, speech and mind, gdzie wszystkie zjawiska ciała, mowy i umysłu, they just all get transformed within our own what's called Vajra body. Wszystkie przekształcają się w ramach naszego tak zwanego ciała Vajry. And then at this stage of practice, which is a much higher stage of practice, we are able to work with inner energy, or what we call prana. Na tym etapie praktyki, który jest już dość zaawansowany, jesteśmy w stanie pracować z naszą praną. And the way the network of channels and this prana are all connected. I z tym, jak połączona jest ta nasza sieć kanałów. And how all the very vital essences circulate through those channels. I jak krążą w tych kanałach nasze witalne esencje. And then our visualization becomes something more concrete and is related to is no longer kind of something that we're fantasizing about,
just through a kind of transformation. I wtedy nasza wizualizacja staje się już czymś konkretnym, a nie tylko taką fantazją. So, I'd like to conclude this short talk about this situation with the emotions. Chciałbym podsumować ten krótki wykład na temat tej sytuacji. And if you have any kinds of questions related to that subject, feel free. You can ask me if I have any idea about the answer. I'll tell you. Jeśli macie jakieś pytania, możecie je teraz zadawać. Jeśli będę miał jakieś pojęcie, jak odpowiedzieć, And to if I odpowiem. don't, I'll also tell you that. A jak nie będę wiedział, jak powiedzieć, też wam powiem.